Dzień dobry, witam na kanale Krystaliczny Strumień Świadomości. Ja nazywam się Ewelina Piotrowska i na tym kanale inspiruję do poszerzania świadomości. A na co dzień zajmuję się oczyszczaniem energetycznym. Przypomnę, że jestem twórcą 2 metod oczyszczania energetycznego. Pierwsza to Gold Session i najnowsza to Crystal Session, na którą serdecznie zapraszam. Link do rezerwacji sesji w opisie pod tym nagraniem. Dzisiejszy tytuł odcinka to świadomość. Dużo mówi się na temat poszerzania świadomości, o świeceniu, ale co to tak naprawdę oznacza? Na czym to polega? Postaram się w tym nagraniu na to pytanie odpowiedzieć, przybliżyć ten temat, opowiedzieć, jak to wszystko wygląda od tej drugiej strony, czyli energetycznej. Zajrzymy za kulisy, zajrzymy za kurtynę. Moi drodzy, poszerzanie świadomości odbywa się sferycznie, nie liniowo, nie wzrasta do góry, nie zdobywa jakiejś poziomy. Często spotykamy się z taką informacją, że nasza obecna świadomość jest na którymś tam poziomie astralnym, gęstościowym albo karmicznym, bo większość ludzi myśli, że jak zrobią coś, na przykład odpracują swoją tak zwaną karmę, to będzie to rzutować na przyszłe wcielenia, na przyszłą inkarnację, czyli myślą liniowo do przodu. I zdarza się też takie przekonanie, właśnie odwrotnie, że skoro cierpię w tym wcieleniu, to znaczy, że muszę odpłacić za poprzednie grzechy, odrobić swoją karmę. Na temat karmy i inkarnacji też zrobię odrębny odcinek. Ale wracając do tematu. Energetyka nie jest linearna, tylko sferyczna. Podobnie mamy z czasem. Myślimy linearnie, że czas biegnie do przodu, że mamy pojęcie teraz, przyszłość i przeszłość. Nawet tak pokazujemy, że przyszłość jest do przodu, przeszłość jest do tyłu. A czas też jest sferyczny, biegnie we wszystkich kierunkach naraz, czyli wszystkie możliwe opcje danej sytuacji już się wydarzyły, ale tylko, że to jest poza naszą percepcją. Ale zostawmy to. Świadomość poszerza się sferycznie, we wszystkich kierunkach naraz. To jest jak przestrzeń, która się rozrasta, jak bańka, która równomiernie się napełnia. Sferycznie, bo nie da się oddzielić, odsunąć, zaniedbać żadnej ze sfer, ani energetycznej, ani materialnej. Jest nierozerwalnie związane, złączone i pracuje wspólnie. Nie ma możliwości tego rozdzielić, odciąć. To tak jakby odciąć ciało fizyczne od naszej energii, od tak zwanego ducha. Nie da się. Jedno bez drugiego nie istnieje. Gdy tak się stanie, to się po prostu nie żyje. Ciało fizyczne umiera. Mówimy, że dusza uleciała, czyli nasza energia została oddzielona od materii, czyli od ciała fizycznego. Nie da rady oddzielić materii od energii, bo czym naprawdę jest materia? Bo czym tak naprawdę jest materia? Materia jest niczym innym jak tylko zagęszczoną energią. Na pierwszy rzut oka ciało wydaje się być materialne, fizyczne, ale doskonale wiemy, że jak zajrzymy pod mikroskop, to tam nic nie jest stałe, tam się wszystko rusza, każda nasza komórka jest napędzana energią. Wszystko ma swój aspekt energetyczny, czyli informacyjno-energetyczny. Jeden impuls implikuje całą masę reakcji, uruchamia cały ciąg zdarzeń we wszystkich kierunkach naraz. Wyobraź sobie kulę. I teraz gdzie by nie przyłożyć energię, czyli jakiś punkt, taki bodziec informacyjno-energetyczny czy fizyczny, to wpływa to na całą kulę, holistycznie. Dlatego na ciało ludzkie powinno patrzeć się holistycznie, bo materia, czyli objaw w ciele, to tylko zagęszczona informacja, czyli energia. Ale o tym też nagram odrębny odcinek, aby ten temat szerzej przybliżyć. Dlatego zachęcam do pozostania ze mną na tym kanale i kliknięcia subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Ale wracamy do świadomości. Dla tych, którzy czują się nieuświadomieni, niedocenieni, nierozpoznani w 2D, w trzeciej gęstości, to mogę Was pocieszyć. Świadomość, czyli ocean, jest tak samo jednakowo dla każdego mokry, jest równy. Każda istota jest sobie równa.
Tu nie ma hierarchiczności, że jest tylko dla wybrańców, dla jakichś kapłanów, góry, autorytetów lub idąc w stronę pseudoduchowości i ezoteryki, czyli wiara w przewodników duchowych, szamanów, anioły, bóstwa, boginie itd. To nie ten kierunek. To jest zawężanie się, to jest blokowanie naszej świadomości. Jest to zawężenie się w jeden punkt. Nie ma wieloaspektowości. Nie widzi się szeroko we wszystkich kierunkach naraz. A jeśli skupisz się tylko na jednym punkcie, na fragmencie, na jednym puzzlu, to jak masz ujrzeć pełen obraz? Gdy jesteś wyznawcą, naśladowcą danej idei, wiary, a wiara równa się brak doświadczenia, ślepa wiara opiera się tylko i wyłącznie na braku czucia swojej mocy. Wiara w to, że gdzieś tam wysoko, wysoko są istoty, bogowie, które mają potężną moc i nas uratują. Bo sami jej oczywiście nie możemy, bo my nie czujemy swojej mocy. I teraz, moi drodzy, pytanie. Dlaczego nie czujemy swojej mocy? Bo gdyby każdy z nas czuł swoją moc, swoją siłę, kreację i zarządzał sobą i swoją energią i kreował swoją rzeczywistość, to kim mieliby sterować i manipulować? Człowiek jako istota ma być słaba, oddawać swoją energię i być łatwa do sterowania i manipulowania. Jeśli uzna, że tak jest łatwiej i wygodniej, to okej, twój wybór jak najbardziej. Tylko pamiętaj, że to droga na skróty, droga tylko do jednego do punktu i nic poza tym. Ja wiem, że tak jest wygodniej i bezpieczniej, gdy ktoś coś za nas zrobi. Zadecyduje, ale jak już zrozumiesz, że to ty jesteś tą jedyną, najważniejszą istotą i nic ponad tobą, to jesteś tam, jesteś w takim miejscu, gdzie innym nawet się nie śniło, że można tam dojść. I to jest właśnie oświecenie. Nie miejsce, tylko stan świadomości. Jednak, aby mówić o poszerzaniu świadomości i oświeceniu, to najpierw musimy mieć w sobie zgodę i gotowość do zmiany, prawdy i wolności. Gotowość do korzystania z takiego naszego potencjału, jakim jest kreacja. Bo kopistów mamy mnóstwo na pęczki. Ale nie każdy ma odwagę być kreatorem własnego życia. Pewnie każdy z Was pomyśli sobie, że to oczywiste, że każdy chce żyć w prawdzie. Czyżby? Czy na pewno każdy chce widzieć świadomie, zobaczyć prawdę? Przecież prawda boli. To jeden z nielicznych programów podświadomości, które podczas sesji oczyszczania, podczas sesji hipnozy usuwam, gdy odblokowywuję właśnie świadomość, bo od świadomości zaczynam, gdy robię sesję oczyszczającą energetycznie. Zaczynam od świadomości, bo istota musi być świadoma procesu i tego wszystkiego, co się dzieje podczas sesji. Ale wracając do programów w podświadomości, to kolejny mój ulubieniec. Lepiej nie widzieć i nie słyszeć. Bo jeśli ujrzysz lub usłyszysz prawdę, no to musisz się z nią skonfrontować, podjąć działanie, a my tego nie lubimy. Nasz umysł tego nie lubi. Lepiej tkwić w starym, w iluzji i w swoich wyobrażeniach, bo tak jest bezpieczniej. Nasz umysł opiera się na tym, co zna, a wszystko, co nowe, jest zagrażające, jest niebezpieczne i tak dalej. Więc lepiej się nie konfrontować z nowym, więc lepiej nie widzieć i nie słyszeć. No przecież to logiczne. Lepiej tkwić w starym, w iluzji i w swoich wyobrażeniach na temat siebie, innych, świata, tego bliższego i tego dalszego. Wyjście z iluzji jest bolesne. A jeśli tkwisz w iluzjach, jest Ci dobrze, to czy na pewno chcesz poszerzać swoją świadomość? No właśnie, jakoś tak niekoniecznie. Dlatego wszystkie nasze zmysły energetyczne są pozamykane, pozasłaniane. Nie mamy dostępu do swojej naturalnej dla nas jako istoty energetycznej w ciele fizycznym. Nie mamy dostępu do świadomości i do intuicji. Nie mamy dostępu do pozapercepcyjnego odbioru informacji.
Jak to wygląda od strony energetycznej? Gdy zaczynam oczyszczanie energetyczne, to zaczynam właśnie od świadomości. I zawsze jest ona zniewolona, ograniczona, zablokowana. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, aby u kogokolwiek świadomość była wolna. Zawsze jest zniewolona, zahipnotyzowana lub ukierunkowana, zaprogramowana na jakiś nieistniejący cel. Aby nie widzieć i nie słyszeć, to oczy i uszy też są pozasłaniane. Zdarza się, że energetycznie to wygląda, wyobraźcie sobie, jak taki worek założony na głowę lub hełm, który nie dopuszcza do odbioru jakiegokolwiek bodźca. Czyli żadna informacja nie ma szans się przedostać. Czasami jest to też, czasami wygląda to jak instalacja ekranów, które wyświetlają, jakbyście sobie to wyobrazili, instalacje ekranów, które wyświetlają obrazy, wyświetlają inny obraz rzeczywistości. Zdarzają się przypadki kontroli mentalnej, czyli o świadomości człowieka w ogóle nie ma mowy. A jak to się przekłada na plan fizyczny? Jak to jest odczuwane na co dzień? Przede wszystkim rozkojarzeniem, brakiem pamięci, gonitwą myśli, ale też bólem głowy, poczuciem napięcia w ciele, że coś muszę, ale nie wiem dokładnie co. Na przykład cel, którego nigdy nie zrealizuję, bo to nie chodzi o to, aby złapać króliczka, tylko aby go gonić, po to, aby zużywać i marnować naszą energię. W jakim celu? Ano w takim, aby odwrócić naszą uwagę od tego, co istotne, czyli od nas samych. To, co moi klienci sygnalizują mi przed sesją, to, że na przykład nie potrafią się na niczym skupić, nie potrafią zdobyć nowych umiejętności, nauczyć się czegoś nowego, na przykład języka obcego. Nie dostrzegają wiele aspektów z rzeczywistości. Sama byłam świadkiem, gdy miałam w otoczeniu osobę z kontrolą mentalną. To taka osoba nie dostrzega realiów rzeczywistości. Na przykład nie zauważy grupy ludzi, która nas właśnie teraz minęła. Taka osoba tego nie zarejestruje. Nie widzi otoczenia, nie dostrzega natury, nie kojarzy faktów, ale za to bywa świetnym specjalistą w wąskiej dziedzinie, na przykład w IT, w kontroli jakości, analityk z jakiejś dziedziny. Bo w tym, w czym jest zaprogramowany umysł, to działa idealnie, perfekcyjnie. Bo to chodzi, że ciało bez świadomości ma być jak robot do wykonywania zadania. Tylko. Ale mamy jeszcze ciało fizyczne i to właśnie ciało fizyczne, ten nasz sak biologiczny pokazuje, sygnalizuje, że coś jest nie tak. Jeśli Twoje oczy energetycznie są zasłonięte, to ciało fizyczne, które jest wypadkową naszej energii i odzwierciedla nas, to musi jakoś to pokazać, że oczy nie widzą. Jak? Po prostu jest wada wzroku. Zwróć uwagę, że prawie każdy nosi okulary. No pewnie jest to przypadek. Pewnie przez przypadek większość naszej populacji ma problemy ze wzrokiem lub wcale nie widzi. I tak samo jest ze słuchem. Ciało fizyczne ma swoją odrębną świadomość. Jak każda istota dąży do homeostazy i do harmonii. I często bywa tak, że to właśnie ono, nasze ciało, nas ratuje, bo pokazuje, że coś się z nami dzieje głębiej, że coś jest nie tak. Głębiej, czyli właśnie energetycznie. Gdyby ciało nas nie komunikowało o tym, co się z nami dzieje, to nigdy byśmy sami świadomie nie zajrzeli, nie zaglądali głęboko do wnętrza, do wnętrza siebie. Ale gdy w ciele wypali się już bezpiecznik i zaczyna boleć, no to w końcu ruszamy tyłek i zaczynamy tę wędrówkę. Szukamy przyczyny. Różnie z tym bywa. Czasami u lekarza, czasami u psychologa, psychiatry lub na innej terapii. Ale na szczęście zaczynamy coraz bardziej rozumieć, że to nie w ciele jest problem, tylko głębiej. I wtedy szukamy kogoś, kto zajmuje się problemem holistycznie, czyli ciałem i energią, bo taką istotą jesteśmy. I ciałem, i duchem zarazem. A więc jeśli masz w sobie gotowość i ochotę na takie doświadczenie, to zapraszam. Link do rezerwacji sesji Crystal Session jest w opisie pod tym nagraniem. I to tyle w tym odcinku. Przypominam, że komentarze są wyłączone, ale jeżeli chcesz napisać, skomentować, zapytać, o czym się podzielić, to oczywiście zapraszam na maila. Link do maila w opisie pod tym nagraniem.
Jeśli treść tego odcinka spodobała się, to proszę zostaw lajka, udostępnij. Zachęcam do subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Za dzisiaj bardzo dziękuję, żegnam się ciepło i do zobaczenia następnym razem.